Cześć, z tej strony Bartek z Akademii Dobrych Instalacji, a ten materiał powstał przy współpracy z firmą Kontakt Simon. Dzisiaj pokażę Wam, jak zamontować ściemniacz do pasków LED Simon Go. Żeby dowiedzieć się więcej na temat tej serii o sprzętu sterowanej na odległość, wejdź na www.kontakt-simon.com.pl. Sterownik ten pozwala na sterowanie paskami LED jednokolorowymi zasilanymi napięciem 12 lub 24 V. Klasycznie, głosowo lub poprzez darmową aplikację. W aplikacji możesz stworzyć własne harmonogramy lub ustawić efekty świetlne i jednym kliknięciem stworzyć klimat do czytania książki lub spotkania ze znajomymi. Wbudowany timer pozwala na włączanie taśmy LED na określony czas, np. 30 minut. Sterownik ten zasilany jest napięciem 12 lub 24 V. A teraz pokażę Wam, jak go podłączyć. Żeby podłączyć ten nasz ściemniacz do taśmy LED, potrzebujemy oczywiście taśmę LED. Może być ona zasilana na napięcie albo 12 albo 24 V. Jeżeli tak jak ta jest zasilana na napięcie 24 V, potrzebujemy zwykły zasilacz nieściemnialny 24V. Ten zasilacz ja tu dałem na takie złącze wyjściowe. Tu mamy wyjście zasilacza, czyli mamy tu napięcie 24 V plus i minus. Tu mamy zasilanie 230. No i tam dalej przewodem idzie sobie do rozdzielnicy. Ale chodzi o to, żeby Wam pokazać, jak to wszystko właśnie podłączyć. Czyli będziemy musieli doprowadzić zasilanie 24 V oraz doprowadzić przewody od taśmy LED. I teraz może najpierw się tym zajmę, najpierw to zrobię. Mam naszykowane takie krótkie przewody, więc podłączam przewód czerwono-czarny pod złączkę tą pomarańczową, sobie oznaczyłem dwoma kolorami złączek, aby wiedzieć, gdzie mamy plus, a gdzie minus. Czyli tu mamy plus, tu mamy minus, tu pod minusa. No i doprowadzam przewód do naszej puszki instalacyjnej. No i do tej puszki łączeniowej muszę również doprowadzić zasilanie 12V. Czyli tu też sobie podłączam, tu mam plus, a tu minus. Ta złączka działa na tej zasadzie, że po prostu stąd potencjał jest przenoszony tutaj, to jest ten sam potencjał, więc podłączam ten plus tutaj, wkładam śrubokręt, wyciągam i ta złączka mi tak to trzyma fajnie. O. Czyli na tym przewodzie drugim mam zasilanie, to może to zasilanie podłączę do drugiej strony, żeby było to bardziej widoczne. Doprowadzam zasilanie. Czyli na tym przewodzie mam zasilanie plus 24 V, na tym mam przewód od tej taśmy LED. I teraz jak to podłączymy? Podłączę to według schematu, który jest właśnie w instrukcji, czyli plus podłączę pod plus, a minus pod minus, jeżeli chodzi o zasilanie. Więc podłączam plus, podłączam w tym miejscu pod plus, 24 V. Jeżeli byście mieli taśmę zasilaną na 12 V, no to zasilacz wtedy musi być na 12 V i też jak najbardziej ten sterownik obsługuje zasilacze 12V. I minus w tym miejscu. Pod minus. Czyli mam podłączone zasilanie. Plus tutaj w tym miejscu podłączam biegun dodatni, natomiast na dole zaznaczenie minus, biegun ujemny. Taśmę LED, ten przewód czerwono-czarny podłączam pod plusa w tym miejscu. Też mam oznaczenie zacisku dodatniego. Natomiast minus od taśmy LED, czyli ten przewód biały tak naprawdę, podłączam pod oznaczenie zacisku W. I już mamy tak naprawdę taśmę LED podłączoną. Teraz wystarczy tylko zamontować łącznik, to ściągamy ten klawisz i za pomocą tych fasolek możemy zamontować łącznik. Oczywiście należy to wszystko wypoziomować. Ja tu mam na stole, więc nie mam jak tego wypoziomować. No i zakładam następnie teraz ramkę i zakładam klawisz.
Ok, teraz wystarczy podać zasilanie i w tym momencie taśma LED już nam świeci. Klikając tu na dole wyłączamy, klikając w tym miejscu załączamy. Gdy przytrzymujemy ten przycisk minus, taśma LED nam się ściemnia. Gdy przytrzymujemy, taśma nam się rozjaśnia. Możemy sobie klikać lub przytrzymywać. Wyłączamy, załączamy, czyli sterownik pamięta ostatnią pozycję nastawienia natężenia oświetlenia. Jeżeli będzie mocniejsze oświetlenie, wyłączymy i włączymy, to będzie ta ostatnia pozycja zapamiętana, taka jaka była ustawiona wcześniej na sterowniku, jeżeli chodzi o jasność światła. Teraz taśmą LED możemy sterować za pomocą tego ściemniacza, ale możemy też taśmą LED sterować z aplikacji, z telefonu, lokalnie czy też zdalnie. W tym celu najpierw musimy pobrać aplikację Simon Go. Ja już mam ją pobraną, jednak zanim to zrobimy lub w trakcie, najpierw musimy wyłączyć dane komórkowe, bo będziemy się łączyli bezpośrednio poprzez sieć Wi-Fi z tym właśnie oto ściemniaczem. W związku z tym wyłączam dane komórkowe, otwieram moje sieci Wi-Fi, jakie są dostępne i szukam Simon Go Dimmer. To jest właśnie ten sterownik. Klikam na niego, aby się z nim połączyć. Może u Ciebie wyskoczyć informacja, czy chcesz się na pewno połączyć z tą siecią, bo nie ma internetu. Tak, trzeba się zgodzić i się połączyć, ponieważ ten sterownik nie ma internetu, ale chcemy się z nim połączyć. Ja już jestem z nim podłączony, więc teraz przechodzimy do aplikacji Simon Go i tutaj, jeżeli weźmiemy, klikniemy jednorazowy dostęp, to od razu możemy już sterować oświetleniem. Czyli to naszą taśmą LED. Możemy sobie ściemniać, możemy tutaj włączyć lub wyłączyć. Jeżeli będziemy ściemniali z przycisków, to ta jasność w aplikacji też się będzie zmieniała. Mamy tu też takie skróty klawiszowe, np. 50, 75% mocy, 25 lub suwakiem sobie przesuwamy i sterujemy. Jeśli chcesz sterować zdalnie tym urządzeniem, trzeba wcześniej utworzyć konto w aplikacji. Gdy takie konto jest już utworzone, możemy dodać takie urządzenie do aplikacji. Teraz wracamy do bezpośredniego połączenia i zamiast klikać jednorazowy dostęp, klikamy Dodaj urządzenie do konta. Wyskoczył nam komunikat Dodaj urządzenie do swojej sieci Wi-Fi. Klikamy i urządzenie przenosi nas do ustawienia połączenia. Tutaj należy skonfigurować sterownik z siecią Wi-Fi. Należy wybrać nazwę swojego domowego routera, jednak pamiętaj o tym, że urządzenia działają na 2,4 GHz. Następnie należy podać hasło do swojej sieci Wi-Fi. Klikamy Połącz i w tym momencie następuje dodanie naszego sterownika do routera. W miejscu statusu połączenia widzimy, że sterownik jest już połączony. Wyświetla się również lokalny adres IP, który został nadany automatycznie. Urządzenie jest dodane do aplikacji i od teraz może sterować sterownikiem będąc w domu lub poza nim. Mam nadzieję, że teraz bez żadnego problemu podłączysz taki ściemniacz do pasków LED. Zachęcam Cię do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś i zapraszam Cię na kolejne nasze filmy. Cześć!